Hejka na dziś. Dzisiaj tematem galicyjska bieda. Czym była wodzianka, fabryki aniołków, dlaczego nie jedzono koniny w Galicji. To wszystko podzielę się z wami szybciutko w ramach krótkiego nawet grzybobrania w Brzozowym Gaju. Wsiadamy do drogę wtajemniczenia do kapsuły czasu i wskakujemy do studni przeszłości. Jedziemy! Hej, super. Chłopi jedli to samo co dzień. Kaszę, otręby, bób i kapustę, ale już niekoniecznie chleb, bo pszenica i żyto szły na sprzedaż. Mleko było tylko latem, bo zimą niedożywionych krów nie sposób było doić. Mięso tylko wtedy, gdy padła krowa, albo od wielkiego święta ubito świnię. Bardziej wartościową żywność wymieniano na ubranie czy buty. Zupa, wodzianka, woda zagotowana z mąką, kasza gotowana z rzepą lub marchwią, ziemniaki były rarytasem, taki jak tu trzymam, olej lniany jako jedyna omasta. Ludzie po takiej strawie byli wychudzeni jak brzozy, a ku wiośnie po Wielkim Poście słabi, wiotcy jak powrósła. Mowa tutaj o dramatycznej sytuacji w końcu XIX wieku w Galicji. Dramatyczne przeludnienie, niewielkie skrawki ziemi, tak zwane Handtuchfelder, ręcznikowe poletka dla chłopów. Rocznie na terenie Galicji umierało ponad 50 000 ludzi. Średnia wieku 27 lat, analfabetyzm, jeden nauczyciel przypadał na 100 dzieci, domy przepełnione jednoizbowe, dzielone z żywym inwentarzem, kurami i świniami, brak higieny ściągał zarazy, cholera występowała niemal co roku. Przerażającym zjawiskiem były fabryki aniołków. Jak określała prasa, wioskowe dzieciobójczynie, które za niewielką opłatą uśmiercały powierzone im maleństwa przez śmierć głodową. Kwitł handel żywym towarem. Wywożono 10 000 dziewcząt do domów publicznych Ameryki Łacińskiej. Tu w Gaju Brzozowym może natrafię na białe grzyby, czyli borowiki z białym kapeluszem. Natomiast w lesie iglastym borowiki są z brązowym kapelusikiem. Nie jestem wielkim ekspertem, może coś znajdę. Latem 1889 roku brakowało owsa, siana, buraków, ziemniaków. Chłopi byli zmuszeni pozbywać się trzody poniżej wartości, bo nie mieli czym karmić. Zimą zabijano konie. Jednak pomimo gorączki głodowej czy zgonów z wycieńczenia nie jedzono mięsa, czyli koniny. Prasowe apele władz o włączenie koniny do diety nie skutkowały, bo chłopi na ogół nie umieli czytać, a co ważniejsze, kategorycznie sprzeciwiał się temu Kościół. Na polach i lasach leżały góry niepogrzebanego końskiego ścierwa. Z głodu, chorób i infekcji wywołanych niedożywieniem umierało w Galicji co najmniej 50 000 ludzi rocznie. Zabrakło przedsiębiorców, którzy rozwijaliby przemysł i inwestycje jak w zaborze rosyjskim i pruskim. Wszystkie drogi Galicji brukowane były za to talarami Łukasiewicza, ten wspaniały odkrywca ropy naftowej. Galicja była ówczesnym Teksasem. Wydobycie stanowiło 5% poziomu światowego. I tak oto w tym zarysie chciałbym wam podziękować za uwagę i proszę o, jak zwykle, subskrypcje, są niezwykle ważne dla rozwoju kanału, polubienia, lajki i trzymajcie się już do kolejnego odcinka.